Czy to wciąż naiwność, czy już głupota? Zadaję sobie to pytanie za każdym razem, jak kupię grę na premierę, czy to we wczesnym dostępie. Loteria, w której rzadko wygrywam i pewnie nie ja jedyny. A może jest to choroba, która zainfekowała organizm, jakim jest branża gier. Wirus, który stopniowo uodparnia się na odzew graczy, by w późniejszym czasie zmienić się w pasożyta i czerpać garściami z tego, co ma pod ręką. A my na tą chwilę przyzwalamy na jego rozwój swoim portfelem. Godzimy się na to, by wysysał z nas pieniądze, jak i resztki nadziei, że będzie dobrze. Niestety obecne czasy gamingu pokazują, jak bardzo daleko to zabrnęło. Na początku rozróżnijmy sobie typy premiery. Mamy pełnoprawną premierę wersji 1.0, która albo będzie dogotowana, albo nie. I tutaj witamy popularny Day One Patch. Takich premier powinniśmy oczekiwać od większości studiów, a w szczególności wielkich molochów z gigantycznym budżetem. Skoro masz ogromne zasoby i krzyczysz sobie za grę powyżej $50, to chyba jest ona dopracowana w 100%, a bynajmniej powinna. Kolejna premiera to wczesny dostęp, ryzykowny dla gracza, ale opłacalny dla twórcy. Często stosowany w małych studiach, które chcą stworzyć większy i ambitny projekt typu AA. Osobiście popieram taką inicjatywę, ale trzeba podchodzić do tego z głową, bo wiele mamy przypadków, gdzie twórcy nie dowieźli i daj los, żeby chociaż kasę oddali. Natomiast sporo takich projektów wychodzi na dobre i dzięki temu deweloperzy mogą się dalej rozwijać. Na koniec trzeci i moim zdaniem najgorszy typ premiery, czyli wcześniejszy dostęp, stosowany tylko i wyłącznie po to, by wydoić z nas więcej pieniędzy, bo możemy sobie zagrać parę dni wcześniej. Darmowy pieniądz dla Janusza biznesu. Zdarzyło mi się kupić grę na premierę, przy której dobrze się bawiłem, jak i taką, której zakupu żałuję do tej pory. Ryzyko, które każdy podejmuje samodzielnie lub za namową kogoś z otoczenia. Tutaj za przykład podam Diablo 4. Jesteś fanem Sanktuarium i po 11 latach dostajesz nową odsłonę. 340 zł. Myślisz sobie, drogo w chuj. Ale czego się nie robi dla tego uniwersum? Zwłaszcza jak zajawiony ziomek ci gada, kup, będzie zajebiste. Po czym odpalasz, przechodzisz kampanię i odstawiasz grę, bo to już nie jest ten sam mrok co kiedyś. A do tego za chwilę cena regularna spada o 40% i krew cię zalewa, bo kasy nie odzyskasz. Dying Light 2 to przykład dla mnie o tyle ciekawy, bo jest to gra, w której spędziłem 80 godzin i nie żałuję zakupu. Ale taki wynik to tylko i wyłącznie zasługa, że grałem w koopie ze znajomymi. To właśnie ich obecność i klimat, który razem stwarzaliśmy, sprawiał, że chciałem się zagrywać w tą pozycję. Czy kupiłbym ją, gdyby takiego trybu nie było? Raczej nie, chociaż w jedynkę grałem solo i dalej do niej wracam. Kolejny przykład to Helldivers 2. Niesamowita produkcja, która przyciągnęła setki tysięcy graczy zajebiście dobrą propagandą wcieloną w gameplay. Za namową znajomego kupiłem i bawiliśmy się świetnie, przynajmniej dopóki czułem klimat tej gry. 25 godzin wystarczyłoby się nią zwyczajnie znudzić, bo ile można tłuc non-stop te same misje. Gameplay loop może na początku jest fajny, ale później już zwyczajnie się nie chce. Wystarczy spojrzeć na spadek aktywnych graczy. Na szczęście cena gry nie jest wygórowana. Ostatnio zakupiłem przedpremierowo kota w worku. Dragon Age The Veilguard. Jednakże był to prezent dla siostry, która jest wielką fanką serii. Tak samo jak w przypadku Diablo 4, na grę trzeba było czekać dekadę. O tyle cieszę się, że mogłem sprawić jej radość, o tyle martwię się, czy nie przeżyje zawodu, kiedy w końcu będzie mogła odpalić tę grę. Ostatnio coraz częściej powtarzam sobie, żeby czekać minimum pół roku zanim zagram w coś, co dopiero wyszło. I wam radzę to samo. Wczesny dostęp rządzi się swoimi prawami. Decydujesz się dobrowolnie wesprzeć twórców poprzez zakup niedokończonej, często pełnej błędów produkcji. Do tego powstają też kampanie na Kickstarterze, gdzie można wspierać deweloperów, zanim w ogóle taka gra wyjdzie z piwnicy, byśmy mogli przetestować chociażby demo. To jest dopiero ryzyko. Tak jak wcześniej wspomniałem, popieram wydawanie gry we wczesnym dostępnie. Jeżeli ma ona potencjał, to dostaniemy takie produkcje jak The Forest, Sons of the Forest czy Kingdom Come Deliverance. Tylko musimy sami ocenić, czy ta pozycja jest dla nas. Zastanowić się, czy będziemy się świetnie bawić teraz lub w późniejszym etapie po wrzuceniu aktualizacji. Pamiętajmy jednak, by nie iść za daleko, bo największym przykładem jest tutaj Star Citizen, który jest w produkcji od 2011 roku, zainwestowano w niego już ponad $700 milionów, a premiery gry dalej nie widać. Co prawda możesz sobie w nią zagrać kupując pakiet podstawowy ze statkiem, ale raczej rozgrywka do przyjemnych nie będzie należeć ze względu na liczne błędy. Zapłać więcej, by zagrać parę dni wcześniej. Największe zdzierstwo, jakie mogło kiedykolwiek powstać. Niestety mamy takie czasy, że stało się to tak nagminne, by za chwilę stać się czymś zwyczajnie normalnym. Kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt dolarów więcej za to samo tylko 3 czy 5 dni wcześniej to już norma. Darmowy pieniądz za zerowy wysiłek.
Gra jest już gotowa do wydania, ale po co mamy ją wydać normalnie, skoro można jeszcze zarobić kilka baniek na wcześniejszym dostępie? A jak popatrzymy, co się wydarzyło z niesławnym Star Wars Outlaws, gdzie wywaliło save'y po Day One patchu, to mogę się śmiało zaśmiać w twarz wszystkim tym, co dali się zrobić na szaro, wydając te dodatkowe pieniądze. Weźmy sobie nowe Throne and Liberty. Gra od twórców Lineage, darmowa, ale mogłeś sobie zakupić pakiet startowy, który dawał zagrać już w weekend, bo przecież wiadomo, że masz więcej czasu. No kup, po co będziesz czekał? A ten biedak, co go nie było stać, to i tak nawet we wtorek nie pogra, bo praca, bo obowiązki i tym podobne. A ile za taką przyjemność? Od 160 do 400 zł, w zależności od tego, czy chcesz dostać więcej bonusów na start. A jakby nie patrzeć, gracze czy to z nostalgii do Lineage, czy z ciekawości, taki właśnie ruch wykonali, bo gra jeszcze przed premierą znalazła się na liście bestsellerów Steama. Tak, darmowa gra na liście bestsellerów. Czym takie ruchy wydawców są spowodowane? Ano tym, że ostatnio rynek gier jest zapchany albo kiepskiej jakości grami, które pochłonęły ogromny budżet, albo kontrowersjami i wciskaniem DEI wszędzie, gdzie się da, co jak widzimy nie wpływa pozytywnie na wyniki sprzedażowe. Tu na przykład wjeżdża Black Myth Wukong, który ma to wszystko gdzieś, co skutkuje ogromną sprzedażą i to jest właśnie przepis na sukces. A przepis na sukces to tworzenie gier, które mają pazur, grywalność, a przede wszystkim własną tożsamość. Wtedy nie będziecie musieli szukać łatwej kasy w postaci wcześniejszego dostępu. Gry same się sprzedadzą, jak wykonacie robotę dobrze. Nie musi być idealnie, wystarczy dobrze. Ja rozumiem politykę korporacyjną, bo mając firmę każdy z nas pewnie by robił to samo. Ale my gracze nie powinniśmy na to przystawać. Czy aż tak nam się śpieszy, że nie poczekamy tych paru dni? Czy aż tacy jesteśmy naiwni i ślepo wierzymy w to, co nam wmawiają i co widzimy tylko na trailerach? A może to zwykła ludzka głupota, na którą coraz częściej się łapiemy? Pamiętajcie, drodzy widzowie, że każdy z nas decyduje swoim własnym portfelem, więc decydujmy rozsądnie, bez względu na poglądy czy upodobania. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!